Witam serdecznie. Dzisiaj o poranku szok. USD PLN nad poziomem 5. USD PLN. Co dalej? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji wrześniowej, która startuje już dzisiaj, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Ale na wstępie informuję, że wszystkie wykresy, które zostały użyte do stworzenia tego wpisu, pochodzą z dwóch platform, Xstation 5 i z platformy Bloomberga. Szok! Dolar złoty USD PLN nad poziomem 5. USD PLN. Co dalej? Wydarzenia dzieją się bardzo dynamicznie. Na rynkach finansowych dzieje się naprawdę bardzo dużo i historyczne momenty mają miejsce na bardzo wielu klasach aktywów, na różnych instrumentach finansowych. Jaki jest tego główny powód? Zobaczmy euro-dolara, czyli główne przepływy finansowe na świecie. Euro-dolar spada, czyli amerykański dolar się umacnia, co powoduje wypływ kapitału i wysysanie go z całego świata i przepływ tego kapitału do amerykańskiej waluty, na Wall Street, do amerykańskich obligacji, ale przede wszystkim ta presja jest widoczna do amerykańskiego dolara, a wydarzenia z ostatnich dni, czyli przełamanie dolnego ograniczenia kilkuletniego kanału spadkowego, zachęcają, by wieścić, że amerykański dolar będzie się dalej umacniał, że perspektywy umocnienia amerykańskiego dolara nawet o kolejne 10% w perspektywie kilku następnych miesięcy i kwartałów są bardzo realne, a widzimy, że dynamika trendu przyspieszyła w momencie wybicia, więc bardzo wiele może się wydarzyć w następnych miesiącach i nawet tygodniach, więc bądźmy przygotowani, że takie dynamiczne spadki, czyli aprecjacja amerykańskiego dolara może po prostu trwać dalej. I konsekwencją umocnienia amerykańskiego dolara jest właśnie to, co się dzieje na rynku złotego, czyli przechodzimy już do tego najważniejszego dla nas tutaj wydarzenia i tematu przewodniego tego wpisu, czyli szok, czyli to, że wczoraj dolar złoty przebił się przez psychologiczny poziom 5 zł, czyli poziomu 5,000. I pytanie USD PLN, czyli dolar złoty, co dalej? Zastanówmy się, co może się wydarzyć, gdzie może nas to zaprowadzić. Jako że korelacja między zachowaniem euro-dolara i dolar złotego jest widoczna tutaj, jest gigantycznie silna, ujemna, więc jeżeli euro-dolar będzie spadał, to bądźmy pewni, że dolar złoty pójdzie dynamicznie w górę i zastanówmy się teraz, gdzie może nas to zaprowadzić, ponieważ następny wykres, który zobaczymy, to jest wykres tego, jak zachowuje się dolar złoty w perspektywie kilku ostatnich lat. Widzimy, że ostatnie dni przyniosły nam także wybicie górą nad kilkuletni kanał wzrostowy. Ten poziom zadziałał parę miesięcy temu, natomiast teraz jest on przebijany. Wynika to oczywiście z zachowania euro-dolara i jeżeli teraz za 3 dni zakończymy miesiąc i kwartał nad poziomem 5,0, więc otworzą się perspektywy także techniczne ku temu, żeby wieścić dalsze osłabienie krajowej waluty. I gdzie to osłabienie krajowej waluty może nas zaprowadzić. Na następnym wykresie zaznaczyłem kilka ciekawych poziomów, które myślę, że warto brać pod uwagę. Oczywiście nie wiadomo, czy tam się zatrzyma rynek, czy się nie zatrzyma, ale z doświadczenia mojego myślę, że można zasygnalizować, że warto przynajmniej zwracać uwagę na te poziomy, jako że dynamika tendencji wzrostowej jest duża, trend jest naszym przyjacielem, więc oczywiście ryzyko łapania szczytów jest gigantyczne i oczywiście tego zupełnie nie radzę. Natomiast warto zwrócić uwagę na poziomy, które mogą być pod względem analizy technicznej interesujące, gdzie ryzyko długich pozycji w dolar złotym będzie wyraźnie wzrastać. Jest kilka sposobów na wyznaczanie potencjalnych poziomów, gdzie rynek może się zatrzymać. Jeżeli mamy do czynienia z euro-dolarem, jeżeli mamy do czynienia z euro-złotym, to w matematyczny, bardzo prosty sposób można obliczyć poziomy docelowe. Zakładając, że euro-złoty pozostanie na niezmienionych poziomach 4,8 i kiedy mamy potencjał spadkowy
euro-dolara do poziomu 0,9. Zadania proste, matematyczne zadanie sygnalizuje nam, że w takiej sytuacji dolar złoty może sięgnąć poziomu 5,33. I wygląda na to, że ten poziom jest bardzo ładnie skorelowany z tym górnym ograniczeniem ponad 10-letniego, dokładnie 12-letniego kanału wzrostowego, czyli ta górna krawędź, ta czerwona górna krawędź kanału wzrostowego widoczna na wykresie. Gdyby wykonać zadanie bardzo podobne, 4,8 na euro złotym i gdyby wziąć pod uwagę 0,85 na euro dolarze, wychodzi nam, że byłby to poziom okolice 5,64 na dolar złotym i wygląda na to, że byłaby to górna krawędź kanału wzrostowego, który miałby 14 lat swojej historii. I także bardzo ładnie by się to wpisywało w to, co się dzieje na wykresie. Dodatkowo warto w takiej sytuacji posługiwać się zniesieniami wyprzedzającymi Fibonacciego. Pierwsza fala osłabienia krajowej waluty sprzed 14 lat, kiedy zrobimy rzut tego zniesienia wyprzedzającego, sygnalizuje nam, że już nawet w okolicach 5,06 może być poziom docelowy, ale oczywiście dynamika jest tak duża, że musiałoby dojść do odwrócenia tendencji spadkowej, na przynajmniej jakąś korektę na euro-dolarze w górę, żeby ten poziom zaczął funkcjonować, więc myślę, że szansa na to jest mała, ale oczywiście będziemy monitorować to, które poziomy będą takimi poziomami, które wywołają jakieś większe wzrostowe, spadkowe odbicie na dolar złotym. Więc wniosek jest taki, odpowiedź na pytanie, czy dolar złoty wejdzie w korektę, pewnie kiedyś wejdzie, ale warunek jest taki, musi dojść do korekty wzrostowej na euro-dolarze. Bez korekty wzrostowej na euro-dolarze nie ma co marzyć o spadkach na dolar złotym. Korelacja jest bardzo silna, to jest główny czynnik, który powoduje teraz osłabienie krajowej waluty. W ogóle to jest czynnik, który w ostatnich miesiącach i latach powoduje ruch na krajowych aktywach. Kapitał jest wysysany z rynków emerging markets. Przypominam także, że to, co się dzieje na rynku złotego, na polskich aktywach jest także powiązane z ryzykiem geopolitycznym. Ryzyko geopolityczne związane z wojną na Ukrainie powoduje, że polski rynek finansowy w sytuacji, kiedy rosyjski rynek jest zablokowany, jest pewnego rodzaju punktem odniesienia ze względu na swoją największą płynność. Inwestorzy z całego świata, którzy mają swoją ekspozycję na rynki emerging markets, w sytuacji, kiedy Rosja jest zamknięta, sprzedają najbardziej popularny, największy rynek, który jest dodatkowo bardzo blisko źródła konfliktu, czyli rynek polski. Stąd też złoty traci na wartości, stąd też warszawska giełda przede wszystkim traci na wartości. Jest taką jedną z najsłabszych giełd papierów wartościowych na całym świecie. Ryzyko geopolityczne o tym decyduje, a nie żadna polityka. Polityka polska, jakieś wydarzenia krajowe, nawet dane makroekonomiczne już grubo od ponad 10 lat nie mają żadnego wpływu na kształtowanie się wycen polskich aktywów, więc ja absolutnie nie uważam, nie jestem zwolennikiem tezy o tym, że czynniki lokalne mają większy wpływ na rynek krajowy. Polski rachunek bieżący jest zbilansowany, nie ma on negatywnego wpływu na rynek krajowej waluty. Dane makroekonomiczne, także rezerwy polskie są wyraźnie wyższe, zdecydowanie wyższe niż rezerwy Narodowego Banku Węgier, więc głównym rozgrywającym zachowania krajowej waluty jest euro-dolar i na tym należy się skupiać. Patrzmy także na rynek opcji, co on może nam tutaj sygnalizować. Sygnalizuje nam on, że bez względu na termin wygasania instrumentu pochodnego przeważają ci, którzy kupują opcję call, a nie opcję put. Jeszcze raz przypominam, opcje call pozwalają nam spekulować albo się zabezpieczyć na dalsze wzrosty, a opcje put na spadki. Widać wyraźnie na tym wykresie 3D uśmiechów opcyjnych, że na tych samych odchyleniach delty od poziomów at the money, czyli bieżącego poziomu, zdecydowanie droższe są opcje call, co oznacza, że inwestorzy nastawiają się na to, że dolar złoty będzie dalej kontynuować tendencję wzrostową. Wczoraj przyspieszyła także tendencja wzrostowa na euro złotym, ale widzimy, że dopiero jesteśmy blisko poziomu 4,80. Nawet nie jesteśmy blisko
maksimów, które były 3 miesiące temu ustanowione, więc to wygląda na to, że główna siła przeciwko krajowej walucie występuje przede wszystkim względem amerykańskiego dolara. Kiedy jesteśmy na polskich aktywach, obserwujemy także wyprzedaż polskich obligacji, co jest zgodne z międzynarodowym trendem, ale jeszcze raz przypominam o relatywnej sile polskich obligacji względem amerykańskich, ponieważ te poziomy, na których teraz jesteśmy, 6,83, są zdecydowanie oddalone od poziomów maksymalnych z czerwca, co moim zdaniem sygnalizuje, że zagranica już akumuluje polskie obligacje, które są na tych poziomach dość atrakcyjne. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych, jak już powiedziałem, jej słabość wynika z ryzyka geopolitycznego i z wysysania globalnego kapitału wynikającego z ruchu amerykańskiego dolara, ale wczorajsze zachowanie Wall Street moim zdaniem zwiększa szansę, że będziemy wkrótce testować dolne ograniczenie kilkumiesięcznego kanału spadkowego, dolną linię trendu spadkowego. To są teraz okolice 1390 i być może będziemy dalej spadać. Z ciekawostek warto zauważyć, że zmienność na rynkach tych rozwiniętych jest już wyższa niż na rynkach emerging markets. Bardzo rzadko się to zdarza, ale ten wykres moim zdaniem sygnalizuje, że raj dla day traderów, który ma miejsce teraz na wielu różnych aktywach, klasach aktywów, na różnych instrumentach finansowych, staje się faktem, ponieważ zmienność jest duża, koszty transakcyjne są cały czas na tych samych poziomach, czyli naprawdę to, co się teraz dzieje, powinno zaciekawić i zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających spekulantów. Po prostu jest bardzo dużo okazji inwestycyjnych. Jak widzimy dzisiaj o poranku euro-dolar dalej spada. Będziemy świadkami prawdopodobnie następnej fali ruchu na amerykańskich obligacjach, a to powinno dać nam ruch na rynku ryzyka, o czym za chwilę powiemy. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na następnym wykresie, jak bardzo teraz rośnie deficyt na rachunku bieżącym w Wielkiej Brytanii. Moim zdaniem jest to jeden z głównych powodów, dlaczego jest taka wielka słabość funta brytyjskiego i nawet perspektywa stóp procentowych na poziomie 6% w 2023 roku nie jest w stanie na razie odwrócić tendencji niekorzystnej na funcie brytyjskim na tendencję korzystną dla funta brytyjskiego. To, co widać na tym wykresie, moim zdaniem jest fatalną wiadomością dla funta brytyjskiego. Jeżeli jesteśmy oczywiście na rynku, warto cały czas monitorować zachowanie amerykańskich obligacji. Wyprzedaż jest kontynuowana, Bessa trwa. Odsyłam do wczorajszego popołudniowego komentarza dotyczącego historii Bessy na amerykańskich, w ogóle światowych obligacjach. Wygląda na to, że dzisiaj przebijemy poziom 4% na rentowności. Każde dalsze wzrosty będą oczywiście działały negatywnie na rynek ryzyka. Patrzmy także na niemieckie papiery. W tym wypadku 2,22% już jest obserwowane, czyli działa to wszystko negatywnie na rynek ryzyka europejskich spółek. Z danych makroekonomicznych nie ma dzisiaj zbyt wielu. Rynek będzie się przygotowywał na piątkowe dane o inflacji. Dzisiaj o godzinie 8 poznamy wskaźnik zaufania konsumentów GfK. Ten materiał jest nagrywany przed godziną 8, więc nie wiadomo jeszcze, jaki będzie ten odczyt, ale oczywiście mając na uwadze wpływ wojny na nastroje konsumentów, na nastroje w biznesie, myślę, że odczyt będzie wyraźnie gorszy, być może nawet słabszy niż skrajnie pesymistyczne prognozy. Na rynku ryzyka to, co moim zdaniem cały czas zaciekawia, to fakt, że Bitcoin nie chce spadać, nie pokonał jeszcze minimów z ostatnich dni, z czerwca, więc może to być jakieś światełko nadziei dla giełd papierów wartościowych, że obronią one ważne swoje wsparcia, o których za chwilę będę mówić, ale moim zdaniem jednak jest zdecydowanie większa szansa, że w końcówce tego miesiąca, tygodnia i oczywiście kwartału ryzyko będzie dalej wyprzedawane niż żeby było kupowane, więc moim zdaniem jest oczywiście większa szansa, około 70% prawdopodobieństwa, że Bitcoin będzie także spadał. Rynek ryzyka, stopy procentowe, realne stopy procentowe i oczywiście presja na amerykańskiego dolara, to także presja na sprzedaż złota. Widzimy, że tendencja przyspiesza. Mamy jeszcze 3 sesje do końca kwartału. Wygląda na to, że sygnały prospadkowe zostaną przesunięte na wykres kwartalny, a przypominam i odsyłam do tego
co widać na wykresie 10 lat temu. Tendencja spadkowa po ukształtowaniu formacji szczytowej ma tutaj tendencję do tego, żeby przyspieszać bardzo, żeby być bardzo dynamiczną, więc moim zdaniem ryzyko długich pozycji bardzo silnie spada. Widzimy tendencję spadkową także na cenie miedzi, ale co ciekawe, nie mamy jeszcze pokonania ostatnich minimów sprzed paru tygodni. Jestem ciekawy, co dalej tutaj będzie na tym rynku. Rynek miedzi powinien kontynuować tendencję spadkową, jeżeli rynek dyskontuje faktycznie recesję w światowej gospodarce. I rynek ropy naftowej, gdzie próbujemy już grać na odbicie od średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym, czyli poziomu $75. Natomiast moim zdaniem do końca tego miesiąca, kwartału raczej jest na to mała szansa, plus oczywiście perspektywa wyborów w Stanach Zjednoczonych i faktu tego, że politycy będą chcieli, żeby na wybory w Stanach Zjednoczonych w listopadzie ropa naftowa, czyli benzyna na stacjach benzynowych była na jak najniższych poziomach, moim zdaniem sygnalizuje, że jest duża szansa na to, że w październiku ropa naftowa także będzie spadać i że przebijemy poziom $75. Moim zdaniem jest na to duża szansa i na następnym wykresie widzimy, jakie jest powiązanie zachowania umocnienia amerykańskiego dolara w porównaniu z tym, jak zachowuje się ropa naftowa. Wniosek jest taki, im bardziej amerykański dolar się umacnia, tym większa presja na to, żeby ropa naftowa spadała na wartości. I na koniec oczywiście ten rynek ryzyka. Zaczynamy od wykresu indeksu S&P, takiego średnioterminowego, gdzie widzimy, że rynek ma ochotę przebić czerwcowe minima. Jeżeli tak się stanie, oczywiście będziemy świadkami ataku na potężne wsparcia w rejonie 3580-3600 punktów. To jest miejsce, gdzie przebiega średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym, widoczna na następnym wykresie, ale kiedy zobaczymy na wskaźnik put-call ratio względem historycznych poziomów, to część inwestorów zakłada, że może z tego poziomu dojść do jakiegoś wzrostowego odbicia, no ale moim zdaniem jest to zdecydowanie mniej prawdopodobne. Musiałoby dojść do jakiegoś spektakularnego, optymistycznego wydarzenia, jak na przykład zawieszenie broni na Ukrainie, żeby rynek uwierzył w ryzyko. Na razie dyskontuje fakt, że stopy procentowe mają w Stanach Zjednoczonych osiągnąć poziom 4,50% w 2023 roku w drugim kwartale i to spycha teraz indeksy giełdowe pod względem fundamentalnym w dół. Więc trzymajmy kciuki na to, żeby ten poziom 3580 punktów, dokładnie tam przebiega średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym, stał się punktem odniesienia. Przypominam, będę przypominać ten wykres bardzo często teraz. Natomiast rynek ryzyka oczywiście, jeżeli patrzymy na ten rynek pod względem analizy fundamentalnej, to widzimy, że wskaźniki cena do zysku nie są jeszcze na poziomach sygnalizujących niedowartościowanie, więc pod względem fundamentalnym ceny spółek mogą jeszcze dalej spadać, a indeks DAX oddala się już od czerwcowych i marcowych minimów, więc tendencja spadkowa powinna nawet przybierać na sile. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji wrześniowej, która startuje już dzisiaj, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę dzisiaj stopy zwrotu i miłego dnia.